Dzisiaj takie śniadanko. Będzie kiełbaska wege zasmażona razem z jajeczkiem. Do tego kanapki ze szczypiorkiem i majonezem. No i jeszcze rzutkie wieczka, żeby coś czerwonego dobrego było. Całkiem niezłe graffiti, co? Witam serdecznie. Witam. O zdrowie pytam. Gdzie jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Sheffield. Mieście, które bardzo lubię, którego infrastruktura jest niezwykle interesująca. Jednocześnie czasami wygląda jak ruina, a czasami jak konkretne, stare, dobre miasto. No i co dzisiaj tu robimy? W jakim celu właściwie? Czemu akurat Sheffield? No, dzisiaj sobie pogadamy o czymś takim jak kwestie prawne. Kiedyś wspominałem, że zamierzam pogadać z Wami o czymś takim jak Magna Carta. No i dzisiaj może trochę rozwinę temat i będzie on również dotyczył szeroko pojętego prawa w Anglii. Konkretniej przyjrzymy się, jak wygląda tutejsza konstytucja. Bo jest to trochę inny motyw niż w większości krajów i jest to bardzo interesujący motyw. Mianowicie konstytucja w UK nie jest skodyfikowana. To jest tak zwana uncodified constitution, czyli nie jest spisana na jednym papierku. Nie tak jak na przykład u nas w Polsce konstytucja 3 maja 1791 rok, tak? Pierwsza w Europie, druga na świecie, zaraz po amerykańskiej, która tam była z 4-5 lat wcześniej, chyba 1787. Tak mi się wydaje. No w każdym razie tutaj to działa trochę inaczej. Na konstytucję składają się przeróżne rzeczy. Nie chcę powiedzieć przeróżne papierki, bo to nie tak. Mamy na przykład ustawy, statute law. Mamy na przykład precedensy, które wynikają głównie z common law. No i jeszcze mamy coś, co się nazywało... Ojej, zapomniałem jak to miało nazwę. Ja się zmęczyłem, sorry, pod górę idę. Mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa konwenansem politycznym, czyli tutaj to nazywają Constitutional Conventions. Także przyjrzymy się temu dzisiaj, omówimy to w miarę, no może nie szczegółowo, ale na pewno liźniemy tematu. No i przede wszystkim też wyjaśnię, czym jest Magna Carta i czy w ogóle ona miała jakikolwiek wpływ na konstytucję, która figuruje tutaj, czyli w UK. Także zapraszam. No dobra, a dlaczego akurat tutaj postanowiłem pogadać o Magna Carta i o prawie? No, wynika to z tego, że Amanda właśnie w tym mieście kończyła studia prawne. I mam bardzo dużo dobrych wspomnień z tym związanych, bo to tutaj po raz pierwszy wraz z Amandą, ucząc się i pomagając jej przebrnąć przez studia, to właśnie tutaj zapoznałem się po raz pierwszy z systemem prawnym w taki sposób, no powiedzmy trochę bardziej od podszewki, tak? Nie na domniemaniach oparty, tylko na faktycznym tekście, faktycznym przerabianiu prawdziwych case'ów, czyli rozpraw wcześniejszych, rozumowania logicznego, na jakiej podstawie dany sędzia wydał konkretne rationale, czyli co spowodowało, że wyznaczył taki, a nie inny precedens, które prawa aplikował konkretnie i jakie testy przeprowadzał, żeby ocenić, czy w danej sytuacji rezultat jest prawidłowy, tak? I to, co kiedyś pierwotnie mi się wydawało dość chaotyczne, okazało się być niezwykle uporządkowane, niezwykle, jakby to nazwać, natchnione moralnie. To chyba dobre określenie. To nie jest coś, co działa na zasadzie widzi mi się, tylko są potężne zasady za tym stojące i to zasady, które bardzo często w swoich korzeniach
sięgają gdzieś tam czasów jeszcze religii, czyli na przykład właśnie, nie wiem, chrześcijaństwa. No nie bez przyczyny w sądach zazwyczaj się przysięgało na Biblię, tak? Co jeszcze do dzisiaj widzimy, zwłaszcza w niektórych filmach trochę starszych, gdzie właśnie tak się to przedstawia, że ktoś musi położyć rękę na Biblii i przysiąc, że będzie mówił prawdę i tylko prawdę przed wysokim sądem, który przecież w istocie miał być reprezentantem władzy wyższej, czyli ludzkim wyznacznikiem kogoś, kto ma rozsądzać różne spory, tak jak to robił kiedyś król Salomon i o którym narosło bardzo dużo legend właśnie w związku z jego sposobem sądzenia. Także to jest główny powód, dlaczego wybrałem sobie akurat te miasto. Bo jest mi znane, bo tutaj mam historię, którą dobrze wspominam i która jest ściśle powiązana z prawem. No i uznałem, że to będzie doskonałe miejsce, aby zagłębić się w temat. Magna Carta, czyli z łacińskiego Great Charter, czyli na polskie Wielka Karta. Oczywiście mówiąc o wielkości, nie mam na myśli wielkości, że duży. Chodzi o wielkość w kontekście greatness, czyli świetny, czyli niejako taka świetna karta. Jest to dokument z 1215 roku. No i o co w nim chodziło? Powszechnie jest to troszeczkę błędna koncepcja. Uważa się, że był to dokument, który niejako dał takie podwaliny pod demokrację, tak? Aczkolwiek z demokracją on miał niewiele wspólnego, ponieważ była to głównie umowa, a raczej forma kompromisu, zawarta między królem Johnem, ówczesnym królem tutaj Anglii, którego no powiedzmy, że nie za bardzo akceptowano i nie za bardzo lubiano. No i wówczas garstka, a może i nawet większość baronów tamtejszych, czyli szlachty, wyżej postawionych ludzi, wyszła z takim kompromisem wobec króla, że wesprą go w jego władzy, ale pod warunkiem, że podpisze dokument i była to właśnie Magna Carta. Bynajmniej nie był to dokument, który miał, ale piękny budynek, bynajmniej nie był to dokument, który dawał jakiekolwiek prawa dla zwykłych parobków i cywili. Nie, to jest właśnie miskoncepcja. To był dokument dla elit, dla ówczesnych elit, czyli właśnie baronów. No i na czym ten dokument miał polegać? No, miał chronić baronów przed tym, żeby byli sądzeni w sposób właściwy i przed sądem. Miał dawać pewne prawa dla kościoła, tak? Miał z grubsza chronić elity ówczesne i coś, co wprowadził, co było nowością, co nie było za bardzo jeszcze wtedy znane, czyli niejako zapoczątkował po raz pierwszy koncept, gdzie król również jest podległy prawu. No bo przecież z tego dokumentu wynikało, że skoro elita i śmietanka ma mieć jakieś prawa, no to muszą być też konsekwencje dla króla, gdyby tych praw nie przestrzegał i je przekroczył. I to można by powiedzieć, że w jakimś sensie było takim prekursorem współczesnego parlamentu, tylko że w skład parlamentu wchodziło bodajże 25 baronów wtedy. Oczywiście to się w ogóle nie nazywało parlament, ale wtedy to była grupa około 25 baronów, która miała wspólnie z królem o pewnych sprawach decydować. Więc poniekąd można trochę naciągnąć, że to był taki pierwszy parlament tutejszy, tak? Że już nie wszystko było tylko i wyłącznie w rękach króla, że władza zaczęła się również przemieszczać troszeczkę w stronę ludu. Co prawda elity i wysoko postawionego ludu, ale jednak ludu. I tym z grubsza jest dokument Magna Carta. Tu się trochę wspomogę notatkami.
bo jeszcze mam takie dwie ciekawostki, że po pierwsze, warto na to zwrócić uwagę, osobą, która spowodowała, że Magna Carta stała się nieważna, czyli ją unieważniła, był nikt inny, tylko papież Innocenty III. Czyli widzimy tutaj wpływ władzy Kościoła w tamtym czasie, że był w stanie unieważnić dokument, który teoretycznie był przecież podpisany przez króla i baronów. To jest bardzo ciekawy wątek według mnie i warto go trzymać w głowie. Niemniej jednak unieważnienie Magna Carta ostatecznie doprowadziło do pierwszej wojny baronów, First Baron Wars, o których dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo byłoby to zbyt już rozległe. Odłożymy to może na kiedyś indziej, tak jak dzisiaj udało się wrócić do tematu Magna Carta i konstytucji w Brytanii, tak może kiedyś wrócimy do wojny baronów. Niemniej jednak chciałbym tutaj nadmienić jeszcze jedną ważną osobę, bo niezależnie od tego, co myślimy na temat Magna Carta i czy faktycznie w jakiś sposób było to podwaliną pod współczesną konstytucję, to nie oszukujmy się, jest to dokument, który jest w poważaniu do dzisiaj, jest bardzo istotną częścią historii brytyjskiej i przede wszystkim jest w jakimś kontekście, taką podwaliną jest, i bardzo prominentne osoby się w jego temacie wypowiadały. I teraz zacytuję zarówno barona, lorda, jak i również bardzo szanowanego sędziego, lorda Denninga, który to w taki oto sposób się wypowiedział w 1956 roku, kiedy odnosił się właśnie do tego dokumentu, czyli do Magna Carta. A powiedział tak: The greatest constitutional document of all times, the foundation of the freedom of the individual against the arbitrary authority of the despot. No i w naszym takim tłumaczeniu na polskie, najważniejszy dokument konstytucyjny wszechczasów, podstawa wolności jednostki w opozycji do arbitralnej władzy despoty. Także jak widać, dokument był w dużym poszanowaniu, a ja chcę zaznaczyć, że Lord Denning nie był byle jakim tam sędzią, bynajmniej nie był jakimś skorumpowanym sędzią, był niezwykle moralnym i wspaniałym sędzią. I gdy przerabiałem jego case'y wraz z Amandą, to byłem pod wrażeniem jego stylu rozumowania i wydaje mi się, że nie byłoby przesadzone, że było to wręcz natchnione jak z góry, bo myślę, że ten konkretny sędzia, jego osobowość i figura powinna świecić przykładem nawet dla współczesnych sędziów, bo on świetnie przetarł szlak i wyznaczył trend, jak powinno wyglądać fachowe, profesjonalne, konkretne i przede wszystkim sprawiedliwe sędziowanie. Taki właśnie był Lord Denning. Bardzo mi się podoba w Sheffield, że jest tu bardzo dużo takiej właśnie starej architektury a la wiktoriańskiej, gdzie budynki mają różne kolumny, różne jakieś rzeźby naniesione i tym podobne elementy i segmenty. Jest to naprawdę cudowne i pięknie wygląda. Między innymi dlatego chyba mi się tak to miasto podoba. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ten budynek przed nami, to tutaj na drugim lub na trzecim piętrze miałem moją drugą pracę w życiu jako programista. Była to jedna z najlepszych firm, dla jakich pracowałem pod kątem kultury i wewnętrznego tak jakby systemu. Zaraz po tej, dla której teraz pracuję. Zawsze ich miło i ciepło wspominam wszystkich. To przed nami to jest katedra w Sheffield. Jest przepiękna katedra, w której często wystawiane są piękne, nie chcę powiedzieć sztuki, bardziej takie, ojeju, jak ja gubię słowa, widzicie. Coś a la filharmonia, tak? Grają na skrzypcach, na organach i tym podobnych. Dużo muzyki klasycznej, ale nie tylko, także muzyki z filmów. No i naprawdę jest to ciekawa, piękna katedra. Jak widać, jest świeżo po mszy. Załapałem się akurat na
komunię świętą i powszechną spowiedź. Także uważam się za dużego szczęściarza. Katedra jest po prostu przepiękna. I te witraże. Ogólnie wszystko, jak widać, jest z kamienia, ale warto też zwrócić uwagę na te naprawdę piękne sklepienia drewniane. No. I tak jak mówię, akustyka tego miejsca jest piękna. Niestety nie pozwolono mi nagrywać w czasie mszy, musiałem poczekać, aż się skończy. Udało mi się troszeczkę nagrać samej końcówki, bo ksiądz niejako pozwolił, żeby troszeczkę końcówki nagrania z grania na organach sobie załapać no i gdzieś wam to puszczę w trakcie. Ale katedra jest naprawdę ciekawa. Także władza nie zawsze była w takiej formie, jak myślimy. Trzeba pamiętać, że władza kiedyś była nierozerwalna od Kościoła. I to właśnie Kościół i takie miejsca sprawowały główny ruch władzy. I możemy to zauważyć przecież w tym, o czym mówiłem wcześniej, mianowicie, że chociażby papież Innocenty III był tym, który unieważnił Magna Carta, tak? Pomimo, że Magna Carta było podpisane przez króla i baronów, czyli taką szlachtę, jednak to papież, czyli Kościół, unieważnił ten dokument. No a dlaczego tak było? No myślę, że sami wiecie w pewnym sensie. No kiedyś religia była niejako dawcą prawa, tak? Powszechnie uważało się, że prawo pochodzi od Boga. Dopiero później zaczął człowiek w tym trochę merdać. No i do czego ja piję? No do tego, że mamy na przykład kodeks Hammurabiego, czyli gdzieś tam z Sumeru się wywodzące pierwsze oznaki prawa. Niezwykle podobne do czego? No prawa mojżeszowego, tak? Czyli prawa, które dał, jak sama nazwa mówi, Mojżesz, ale za przyzwoleniem Boga. No i w rezultacie dzisiejszy system prawny gdzieś tam daleko w korzeniach cofa się właśnie do religii. A jak widać, nie zawsze było tak, żeby główną władzę sprawowało państwo, bo było ono w jakimś sensie nierozdzielne od religii. Współcześnie również mamy jedną chociażby religię, która mi przychodzi do głowy i która tego modelu się dość mocno trzyma, a mianowicie islam, gdzie siłą rzeczy wszystko jest, nie jest to tylko religia, nawet bym powiedział, że jest to mniej religia z mojej perspektywy, bo jest to system socjalno-polityczno-religijny, czyli trzy rzeczy w jednym, jedno nie może iść bez drugiego, stąd u nich chociażby istnieje takie coś jak Sharia law. No dobrze, już tyle usłyszeliśmy o tym prawie, o tym, jak Kościół wkracza, a raczej wkraczał kiedyś w system prawny. No a jak to się ma do współczesności? Współcześnie sądy decydują o sprawach ludzkich. Myślę, że to każdy wie. Ale istotą tego wszystkiego jest zdać sobie sprawę, jak to mniej więcej funkcjonuje. Mianowicie istnieje coś takiego jak precedensy, tak? Które to wynikają głównie z common law. No i jak to się dzieje? Sędzia po prostu jakiejś instancji sądu na podstawie prawa, na podstawie ruchów cywilnych, że tak powiem, na podstawie ogólnie szeroko pojętej nauki prawnej, może w ten sposób, to na tej podstawie zazwyczaj rozsądza jakiś case, czyli jakąś rozprawę, tak? I w danym momencie, kiedy sędzia podejmie jakąś decyzję, następuje tak zwany precedens. No i co to oznacza w systemie sądowniczym, tak? W systemie sądowniczym oznacza to tyle, że kiedy będzie kolejna rozprawa, dość podobna do tej,
to kolejny sędzia i kolejni prawnicy mogą odnosić się, a wręcz muszą odnosić się do poprzedniej instancji sądu. Czyli jeżeli zaszedł jakiś precedens, że w danej sytuacji podejmujemy taką, a nie inną decyzję, to taka sama decyzja automatycznie jest podjęta teraz. No i dlaczego się to w ogóle robi? No, przede wszystkim, żeby usprawnić system prawny, ponieważ niektóre case'y potrafią się ciągnąć latami i wówczas jest to problematyczne, bo jeżeli identyczną rozprawę masz, która się różni dosłownie malutkimi punkcikami, ale u swoich podstaw dokładnie dotyczy tego samego, no to o ile szybciej jest znaleźć case, który już się odbył i na który się można powołać, aniżeli wszystko od początku wertować, każdą stronę podręcznika prawnego, każdy jeden kruczek prawny i sytuacja, tak? Oczywiście są w tym wszystkim wyjątki od reguły, no, a na czym te wyjątki polegają? No, mamy na przykład instancje wyższe sądu, na przykład UK Supreme Court albo Court of Appeal. To są bardzo typowe korty, do których gdy rozprawa trafia, to taki sędzia ma prawo nadpisać poprzedni precedens i wyznaczyć nowy kurs, nowy szlak, tak? I od tej pory już nowy precedens będzie miał ważniejszą rolę. Innymi słowy, tu panuje taka zasada hierarchiczna. Niższe instancje sądu nie mogą nadpisać precedensu, muszą się do niego stosować. Z kolei coraz to wyższe mogą nadpisywać te niższe. No ale oczywiście to też nie działa na zasadzie widzimisię, bo mam ochotę, to sobie nadpiszę. No nie, muszą na to wpływać pewne rzeczy. Na przykład możemy znaleźć coś w opisach prawnych, statutach i tak dalej, co wskazuje na to, że poprzedni precedens był błędny, niewłaściwy, tak? Albo, nie wiem, zmiana sytuacji politycznej czy też kulturowej może wpłynąć też na to, że zaczną się nowe precedensy pojawiać, tak? No i myślę, że trzeba tutaj przede wszystkim pamiętać o tym, że sąd, nawet jeżeli pierwotnie podejmie niewłaściwą decyzję z naszej perspektywy, to nie do końca jest wina sędziego, tylko samego systemu prawnego. On musi iść za precedensem. Co nie zmienia faktu, że kiedy miałbyś dobrego prawnika, to ten by ci powiedział: hej, ten precedens jest przestarzały, idziemy do Court of Appeal, czyli musisz dokonać odwołania. I tam dopiero wyjdzie w praniu nowy precedens, który prawdopodobnie na zawsze już, no dobra, może nie na zawsze, ale na wiele nadchodzących lat zmieni podejście do podobnych sytuacji i podobnych rozpraw, tak? Także jest to bardzo kluczowe i myślę, że dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, jak dużo nam daje istnienie systemu sądowniczego i w ogóle judiciary, czyli no właśnie tego trójpodziału władzy, który jest po stronie sędziów. Jest on niezwykle istotny, bo kiedy na przykład wchodzi w grę, głupi przykład, korupcja policji, nie wiem, niewiedza lokalnego kansilu, który chce nadużywać swojej władzy, no to o ironio, często jest tak, że choć policjant ci będzie mówił, że to on ma rację i on doskonale zna przecież prawo, bo jest tym, który ma te prawo egzekwować, a później idziesz do sądu i okazuje się, że policjant musi ci wypłacić sowite, ale to naprawdę sowite odszkodowanie, bo nadużył twoich praw. Także jak widać, prawo WK jest dość płynne. Myślę, że tak można to określić. To nie jest coś, co jest po prostu pieczątką przywalone i nie można tego dotknąć i zmienić, bo to świętość. No nie zupełnie. Wpływają na to różne czynniki zewnętrzne, społeczne i tak dalej. No można by tutaj tego wymieniać i wymieniać, tak? Ale to również czyni ten system niezwykle skutecznym. Bo jednak nie oszukujmy się, przez całe stulecia brytyjski system prawny funkcjonował i był niejako nawet takim wzorem do naśladowania dla innych krajów. I tak to mniej więcej wygląda. I tak a propos, właśnie deszcz zaczyna padać, nasza ulubiona pora w Anglii. I tak a propos, nie wiem jak wy o tym sądzicie, ale ja osobiście uważam, że powinno być wręcz przymusowe wprowadzenie przedmiotu dotyczącego prawa już od gdzieś tam szkoły podstawowej albo chociaż takiego odpowiednika gimnazjalnej.
No a dlaczego tak uważam? Bo to jest niezbędne do życia, to jest coś, z czym mamy styczność na co dzień. Fakt, że to jest jedynie dostępne dla, że tak powiem, no nie chcę użyć złego słowa, bo elita to nie jest dobre słowo w tym wypadku, ale tylko dla ludzi, którzy faktycznie się na to ukierunkowali, tak? Wybrali, że chcą taką profesję w swoim życiu i poświęcili godziny, przelane łzy i zarwane noce, tak Amanda, to o tobie, żeby ukończyć te studia, tak? Dobrze wiem, jak to wygląda i dobrze wiem, jak to jest trudne. Aczkolwiek przynajmniej podstawy prawne powinny być uczone w szkołach na poziomie wręcz podstawowym, ponieważ jest to coś, co dotyczy każdego jednego obywatela. I co przez to rozumiem? No pomyślcie chwilę. O ile bezpieczniej i lepiej się czuje obywatel, który widzi, że policjant nadużywa wobec niego swojej władzy i jest w stanie zareagować na to odpowiednio, albo przytoczyć mu odpowiedni statut, albo po prostu wykazać mu, że to, co robi, jest niezgodne z prawem, no i żeby się po prostu wycofał. I nawet jeżeli taki, dajmy na to, policjant, bo oczywiście tu bardzo skrajny przypadek, przykład podaję, no ale gdyby taki policjant się nie wycofał i dalej napierał, a my byśmy szczęśliwie to udokumentowali lub ktoś inny by to dla nas udokumentował, o ile lepiej byśmy na tym wyszli, gdybyśmy po prostu znali chociaż podstawowe swoje prawa. Stąd też ja uważam, że to powinien być podstawowy przedmiot w szkole. Tak jak matematyka, czy język polski, czy język angielski, powinien być również podstawy prawa. No, tu może być trochę głośno. Mam nadzieję, że mikrofon da radę. Wziąłem sobie piwko, którego jeszcze nie próbowałem. Jest to American IPA. Jakiś Brookston? Właściwie to po co tu zaszedłem? No, zgłodniałem, na samym śniadaniu żyć nie można. Wziąłem sobie tutejsze jakieś jedzonko. Koreańsko-japońska kuchnia. O. Ja wziąłem sobie veggie opcję oczywiście. Także myślę, że będzie pysznie. Poczekamy, zobaczymy. Przyjdzie jedzonko, to zdam sprawę. Także na razie robimy malutki postój. No dobrze, jestem trochę skonsternowany, bo myślałem, że to będą ziemniaczki, a jak widać na dole jest ryż. Do tego takie piękne coś jak kotleciki warzywne, jak sądzę. I sosik w postaci zupki. Zaraz to spróbuję rozpracować, zobaczymy, co tam mamy w środku i jak to działa. No dobra, no to będziemy teraz sprawdzać najpierw to cudo. Aha, to jest ziemniak. Jak widać w środku mamy ziemniaka. Sorry, światło trochę przysłaniam. W środku jest ziemniak, już go trochę nasosiłem. To zdecydowanie nie jest sam ziemniak, są tu dodatki. Tu jest jakaś zasmażka, nie wiem, to chyba jest cebulka, ale dobry sos słodki, szok. Także danie jest naprawdę super. Mamy tego ziemniaczka, nie wiem co to są te czarne nasiona, ale robi smak. To może być po prostu jakiś sezam i to jest bardzo prawdopodobne. Ta panierka jest zarąbiście chrupka, przepyszna. No i już o tym sosiku to nie wspomnę. Jak widać tu jeszcze trochę zieleniny jest, jakiś ala szczypiorek malutki, taki pokrojony. No ale on mi zatonął w tym sosie, więc go trochę mało widać. Ja pierdzielę, ale to jest dobre. Prosto w moje gusta smakowe. Ja lubię słodkie jedzenie.
A to jest słodziutkie, bo ten sos jest bardzo słodki. Nie jest za rzadki, jest wystarczająco gęsty. A ten ziemniak jest naprawdę we wspaniałej panierce. Prawdopodobnie nie będziecie tego słyszeć, jak to chrupie, no bo to jest po prostu za głośno, tak? Ale no, kto wie, może jak będę gryzł, to coś będzie słychać. Teraz tak starałem się przy mikrofonie pochrupać. Marzenie. Naprawdę. To jedzenie to marzenie. Nie ma go jakoś drastycznie dużo, ale jest przepyszne. Lokal nazywa się Niko Niko i zdecydowanie polecam. Jeżeli ktoś lubi takie troszeczkę zeuropeizowane smaki Korei i Japonii. Ja coś czuję, że tu jeszcze wrócę. To jest to. Cuda. Coś czuję, że piwo popsuje ten smak. O. No nic, smacznego. Widzimy się zaraz. No ale żeby nie być gołosłownym i dać Wam do zrozumienia, jak bardzo ewoluuje prawo w tym kraju i co mam na myśli, że nie jest ono aż tak stałe, jakby się wydawało, no to możemy chociażby spojrzeć na współczesne zmiany związane z głównie, jak wiemy, nielegalną imigracją, która jest dużym problemem nie tylko w UK, ale i w całej Europie. Już w 2023 roku na przykład wprowadzono ustawę Illegal Migration Act 2023. No i zakładała ona między innymi to, że gdy ktoś przybywa do Wielkiej Brytanii nielegalnie, to po pierwsze może być zatrzymany. No shit Sherlock, to powinno być chyba normalne. No i druga sprawa, że mogą te osoby również być szybko deportowane. Bez zbędnych procedur sądowych i osadzania takiego delikwenta w drogich hotelach bez przyczyny, tak? Można ich odesłać albo do kraju ich pochodzenia, albo do tak zwanego bezpiecznego kraju trzeciego. Zmieniło się również podejście do wsparcia dla osób ubiegających się o azyl. Ograniczone jest chociażby właśnie wcześniej wspomniane korzystanie z hoteli, tak? Rozwijane są duże ośrodki zakwaterowania, takie specjalne obozy, że tak powiem. No i co? I wsparcie finansowe też może zostać cofnięte w określonych sytuacjach. Bardzo nietypowym ruchem i według mnie nierozsądnym wręcz bym powiedział, jest to, że postanowiono zaoferować około 10 000 funtów dla każdego nielegalnego, który dobrowolnie będzie chciał opuścić ten kraj. Uważam to za ogromny błąd personalnie, bo gdybym ja był nielegalny, to po prostu bym stąd opuścił to miejsce na kilka dni, wziął swoje 10 koła, a potem bym tu wrócił. Bo nie wydaje się to aż takie trudne, tak? No i ogólnie jest teraz coraz więcej głosów podnoszących się w kwestii tego, jakich zmian dokonać w stosunku właśnie do nielegalnej imigracji. No, mamy na przykład taki ruch polityczny, który się nazywa Reform UK. Oni na przykład bardzo mocno się opowiadają za tak zwanym Operation Restoring Justice, czyli operacja przywrócenia sprawiedliwości, która zakłada między innymi właśnie bardziej radykalne podejście do deportacji osób przebywających nielegalnie w tym kraju. No i tak to powolutku po prostu się zmienia i ewoluuje. Nawet podnoszą się głosy, które sugerują odejście od The Human Rights Act, który jest inkorporowany tutaj, jest częścią tej niepisanej, że tak powiem, konstytucji. Tak, wiem, jest to europejska myśl, bym powiedział, ale ona dalej jest tutaj inkorporowana. The Human Rights Act jest wpisany w system brytyjski i nadal tutaj funkcjonuje, pomimo że Brytania już nie jest w Unii Europejskiej.
Także jak widać, temat jest tematem wręcz rzeka, ale płynność prawa jest tutaj bardzo wyraźna. Prawo nie jest tutaj osadzone na jakimś trwałym gruncie i fundamencie, albo inaczej, jest osadzone na bardzo solidnych fundamentach, ale nie jest czymś, za czym się ślepo podąża. Jest raczej czymś, co może ewoluować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. To, co tutaj widzimy, to jest Manor Lodge. Trudno mi określić, czym jest ten, nie chodzi tylko o budynek, bo to jest ogólnie cały ten obszar. Trudno mi określić, czym on dokładnie jest, ale jest z nim związana bardzo fajna ciekawostka. Mianowicie, tutaj Wam troszeczkę to nakreślę. Chodzi o to, że jak już wcześniej wspominałem, bo już, dobra, może tak trochę rewind zróbmy, co nie? Żeby mniej więcej wiedzieć, o co w ogóle chodzi, o czym to ja gadam. Omówiliśmy już kwestię, czym jest Magna Carta, prawda? Omówiliśmy kwestię, jak mogła mieć wpływ na tutejsze budowanie konstytucji w takiej formie, w jakiej ona istnieje. No i omówiliśmy także fakt, że pomimo, że w tamtych czasach to król o wszystkim decydował, to już poprzez Magna Carta się niejako lekko zaczynała wyłaniać struktura taka parlamentarna, w tamtym przypadku w postaci 25 baronów. Wiemy też, że religia tu odgrywała dużą rolę, miała swoją jakąś tam władzę w postaci chociażby papieża Innocentego III. No ale czy zawsze tak było? Czy samo istnienie prawa już samo w sobie jest takim obiektem ulgi dla każdego poczciwego obywatela? No właśnie nie. I dlatego tutaj się zatrzymałem w Manor Lodge. Ponieważ historycznie jest to miejsce, które wskazuje na to, że czasami pomimo istniejącego prawa, to władza i silna ręka potrafi te prawo, skromnie mówiąc, nakrzywić, zakrzywić, nagiąć, podporządkować sobie lub zwyczajnie je zignorować. No bo jak to się u nas zawsze mówiło, kto bogatemu zabroni? Jeżeli nikt nie stanie w opozycji do tego, no to po prostu to zrobi. No i jak to się przenosi na to miejsce, Manor Lodge? O co tutaj chodzi? No już tłumaczę. Była taka królowa, nazywała się Maria, królowa Szkotów, Mary, Queen of the Scots. No i owa królowa swego czasu zasiadywała na tronie we Francji, później stamtąd zjechała z powrotem do Szkocji, tam objęła panowanie, jednak wymuszono na niej abdykację, naciskano, żeby przekazała tron swojemu wówczas bodajże jednorocznemu dziedzicowi, czyli synowi. No i pod wpływem tych naporów oczywiście ona abdykowała, ale chcąc zbiec ze Szkocji, postanowiła, mam taką krewną tam w Anglii, nie? Królowa Elżbieta I, ówczesna królowa, bo mówimy tu o latach, kiedy ona królowała. No i sobie pomyślała, jadę tam, to moja krewna, u niej znajdę schronienie, będzie lepiej, tak? No i udała się do niej i no niestety, jak to czasem bywa, z rodziną bywa tak, że jest dobrze tylko na zdjęciu, prawda? No i kiedy dotarła na miejsce, to się okazało, że królowa Elżbieta nie przyjęła jej z otwartymi ramionami. Zupełnie przeciwnie, zaczęła ją więzić. Zaczęła ją więzić w różnych zamkach, w różnych lodges, w różnych miejscach na terenie UK. I jednym z takich miejsc właśnie jest tutaj, Manor Lodge w Sheffield. Łącznie Maria była przetrzymywana w różnych miejscach przez jakieś, szacuje się od 18 do 18,5 lat życia. Innymi słowy, naprawdę spory kawał czasu, czyż nie? Patrzcie, jakie zarąbiste widoki stąd. Na dużą część Sheffield. No i wracając do głównego wątku. Została ona
Była ona tu więziona przez 18 lat, po czym po 18 latach została stracona poprzez ścięcie głowy pod pretekstem tego, że rzekomo brała udział w spisku obalenia królowej Elżbiety I. Także tutaj mamy bardzo doskonały przykład sytuacji, gdzie królowa Elżbieta czuła jakąś formę zagrożenia ze strony właśnie swojej krewnej, dalekiej, czyli Marii, królowej Szkotów. No i w rezultacie postanowiła, zamiast iść drogą sprawiedliwą i prawa, no to więzić kobiecinę, więzić ją i to przez wiele lat. Potem jej przyczepić łatkę zdrajczyni. Nie wiem, czy to prawda, czy ona faktycznie coś tam kombinowała przeciwko Elżbiecie, aczkolwiek jakby ktoś mnie więził przez 18 lat, to nie wiem, czy też bym nie podjął jakiejś próby wyzwolenia się. No w każdym razie pokazuje nam to bardzo jasno i wyraźnie, że czasami prawo ma się nijak, zwłaszcza w strukturach władzy. Czasami to silna ręka władzy, najzwyczajniej w świecie to prawo nagina na swoje potrzeby. Powiedzcie, że to nie jest urokliwe, jak jakiś domek hobbita na dachu porośnięty trawą i kwiatami. Niestety jestem od takiej strony, że prosto w słońce, więc może być słabo widać, no bo słońce mi prześwietla kamerę, ale miejmy nadzieję, że z grubsza coś tam będzie widać. Także jak widać, konkluzją tego filmu jest to, że konstytucja w Wielkiej Brytanii jest no, bardzo płynna, może tak to nazwijmy. Nie jest w jednym miejscu spisana, jest rozbita na poszczególne wątki, akty, statuty, no, bierz co chcesz, precedensy i tak dalej. No i być może to dobrze, bo w jakimś sensie się nie zabetonowali w pewnych poglądach, tylko są otwarci na to, aby ich prawo ewoluowało adekwatnie do panującego życia i zasad. Także ma to swoje duże zalety. A tak i tak oto z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że się dzisiaj czegoś ciekawego dowiedzieliście, być może nauczyliście. Dla mnie to była bardzo ciekawa przeprawa, odświeżająca również moją pamięć w tematach prawnych. No i cóż, mam taką cichą nadzieję, że się niebawem znowu zobaczymy. Tak, wspinam się na ten kamień. Mam nadzieję, że się niebawem znowu zobaczymy w kolejnym jakimś odcinku, zapewne również zahaczającym o jakieś wątki historyczne, jak to u mnie po prostu bywa. Także trzymajcie się ciepło z tym oto pięknym widokiem na jakąś tam część Sheffield, bo zaznaczmy, to jest duże miasto. Wiadomo, całego Wam nie pokazałem. Trochę byłoby to niemożliwe na jednym i tak dość długim już wideo. Także do zobaczyska i do usłyszenia. Cześć, buła. Cześć. O, jakie słodziaki. Co wy tu chcecie ode mnie, co? Co wy tu chcecie ode mnie? Oż, ta. O, bliżej, tak bliżej.